Witajcie kochani. W jednym z vlogów weekendowych pytałam się, czy bylibyście zainteresowani filmikiem dotyczącym zamienników moheru. Ponieważ wiele z Was okazało zainteresowanie takim filmem, oto i on. A o czym dokładnie będziemy tu rozmawiać? Może po pierwsze, mam na imię Karolina i normalnie prowadzę swoje weekendowe vlogi dotyczące dziergania. W tle pojawia się mój kot Luna, który uwielbia, która właściwie uwielbia miauczeć na backgroundzie i gdzieś się tu przeważnie pojawia. Natomiast tak, dzisiaj nie będzie to standardowy weekendowy vlog, nie będę Wam pokazywać swoich projektów, natomiast pokażę Wam włóczki, które znam, które testowałam, użyłam w projektach lub dopiero ich będę używać i są to włóczki, które możemy z powodzeniem zastąpić, którymi możemy z powodzeniem zastąpić moher w naszych projektach. Ja należę do osób, których nic nie gryzie i które tolerują każdy jeden moher. Wiadomo, odczuwam miękkość bardziej lub mniej, drapanie mniejsze lub większe, szorstkość mniejszą lub większą, jednak nie jest to w żaden sposób wyznacznik dla mnie, co mogę użyć do projektu, a co nie. Bardziej kieruję się składem, jakością danego moheru, bo to też różnie bywa, i kolorem. Ale dzisiaj nie o moherach, ale o ich zamiennikach, czyli niteczkach, które dadzą nam tej puchatości, dodadzą nam tego fajnego halo, które pojawia się w udziergach z moherem. O, mamy Lunę, która właśnie się tutaj na moich włóczkach zamierza porozkładać. Czyli coś dla osób, które moheru w ogóle nie tolerują, chociaż mam tu jedną włóczkę, która moher zawiera, ale w bardzo małej ilości porównując do standardowych moherów. Ale dobrze, może zacznijmy. Większość z tych włóczek jest na bazie alpaki. I tu też może być różnie, ponieważ wiem, że wiele osób na alpakę jest wrażliwa. Więc tu też musicie się może sprawdzić na sobie, jak tolerujecie alpakę. Nie będę tu pokazywać włókien sztucznych, bo są też i takie, poliamidy i inne poli. Mam jedną włóczkę, która ma dodatek sztuczności, którą dopiero będę tak naprawdę testować. Dzisiaj przyszła, ale słyszałam wiele pozytywnych opinii, więc myślę, że warto byłoby ją też tutaj zawrzeć. Ale dobra, może zacznijmy od pierwszej. Będę leciała może jakoś po kolei, tak? No dobra, nie wiem, co jest po kolei. Ok. Zacznijmy od może właśnie tej z dodatkiem sztucznym. I to jest włóczka My Flower Elba. Ja akurat tu mam w takim brązowym, fajnym kolorze. Bardzo mi się on podoba. Dzisiaj dosłownie przyszła, więc nie miałam okazji jej przetestować, ale powiem Wam tak. Po pierwsze, kolor to jest numer 6. W składzie mamy 68% alpaki i 32% poliamidu. I tu jest właśnie ten skład nie jest może najlepszy. Jest tu dość sporo tego poliamidu. Jednak ja wychodzę z założenia, że stosując tą włóczkę jako dodatek, na przykład do jakiejś 100% wełny, całkowicie naturalnego włókna, zmniejszamy tą nieprzyjemną ilość poliamidu. Na pewno, co jest pozytywem, to fakt fajnego farbowania. Jak wiemy, mohery i inne włókna, które mają jedwab jako tą nitkę prowadzącą, bardzo często zdarza się, że właśnie ten rdzeń, ten jedwab jest bardzo jasny, wręcz czasami biały i przebija przez kolor moheru, alpaki czy jakiegokolwiek innego włókna, które jest na nim. Tutaj tego nie ma, poliamid się, jak widać, zafarbował idealnie, więc nic tu nam nie wystaje. Jest to bardzo jednolity kolor. W 25 gramach mamy 250 metrów, czyli więcej, średnio o 40 metrów niż w standardowym moherze. Przypomnę, standardowe mohery mają 210-212 metrów w 25 gramach. Tutaj mamy tych metrów 250. No, mnie się chyba podoba. Co sądzisz? Mhm. Tak jak mówię, w dotyku jest naprawdę przyjemna. Zero drapania, ale mówię, ja też nie jestem wrażliwa na alpakę w żadnym razie. Wręcz jest to moje ulubione włókno. Luna. Ale co dalej? Pokażę Wam może pojedynczą
niteczkę. Jak to się prezentuje? O, jest ona dość cieniutka. Ma na sobie te włoski. Tych włosków nie jest jakoś strasznie dużo. Są one dość krótkie, a tu jest włoskotak, który jest dłuższy. Jakby wam to pokazać? Spróbujmy tak. Czy coś tu będzie widać? Coś widać, ale przydałaby jakaś się ciemna podkładka. Poczekajcie chwilkę, spróbuję coś znaleźć. Dobrze, tak na szybko niewiele znalazłam, ale jakoś sobie poradzimy. Zobaczmy może na takim podkładzie, czy coś to wam daje. Muszę tu zaglądać. Niewiele, ale zobaczmy na takim bardziej ciemnym. O, tutaj już chyba lepiej. O, widzicie? Wystaje włosek, ale nie jest on jakoś wielki i wyjątkowo, że tak to nazwę, włochaty. Odsunę trochę palmę, żeby więcej światła nam wpadało może. O, troszkę lepiej. I teraz tak, jeszcze raz. Może złapię kilka. Spróbuję wam to w ten sposób pokazać. O, jak widzicie, wystaje nam tutaj włosek, ale nie jest on jakiś bardzo nachalny. Więc myślę, że to się świetnie sprawdzi. Ja jeszcze nie wiem, do czego użyję, ale na pewno pójdzie w ruch, bo jest niezwykle to przyjemna włóczka i mówię, no jedyny ten minus, że jednak ma w sobie sporo tego poliamidu, ale zobaczymy, jak się będzie sprawował dalej. Dobrze. Kolejna, którą chciałabym wam pokazać, to włóczka Sesja Imperial. I teraz tak, tutaj mamy 50% Virgin Wool, 30% jedwabiu i 20% kaszmiru. Także skład jest rewelacyjny. Co my tu mamy? Kolor 0349. Wygląda w ten sposób. I moi drodzy, w 25 gramach mamy 275 metrów, czyli również jest tu więcej niż w standardowym moherze. Włóczka jest, cały ten motek niezwykle delikatny, jak takie kaczątko, kociątko, nie wiem jak to jeszcze nazwać. Niezwykle przyjemna i delikatna włóczka. Już wam tutaj wyciągnę jeden. Ona się bardzo do siebie czepia, ale tak, wygląda to w ten sposób. Tutaj, jak widzicie, o tutaj dość dobrze widać, tego włosa troszkę jest, jednak jest on bardzo króciutki i dość fajnie i równomiernie oplata tą główną nić. Tutaj bardziej niż włosa powiedziałabym, że jest tutaj puszek. Spróbujmy na ciemnym podkładzie. Mam nadzieję, że wam się to pokazuje. Ja nie widzę, ale myślę, że widzicie tutaj, że tu jest bardziej puszek niż włos jako taki. Bardzo, bardzo przyjemne i podejrzewam również bardzo ekonomiczne, ponieważ tak jak mówię, tu jest 275 metrów, czyli mamy średnio 60 metrów więcej niż w standardowym motku. Nie pamiętam jaka jest cena, nie będę wam tu mówić cen, bo to też oczywiście różni się w zależności od sklepów. Ja kupuję w różnych miejscach, czy to w UK, czy sprowadzam z Niemiec, po prostu tam, gdzie znajduję odpowiednią ofertę, odpowiednie kolory i odpowiednią włóczkę, tam kupuję, z Polski również. Także nie będę wam tu podawać cen, bo to są zbyt duże różnice jednak, nie tylko jeśli chodzi o przelicznik walutowy, ale ogólnie o sklepy i tak dalej. Ale myślę, że to jest zdecydowanie godne polecenia, chociażby biorąc pod uwagę skład, bo przypomnę, mamy tutaj wełnę, mamy tutaj jedwab i mamy tutaj kaszmir. I to czuć, to jest niezwykle, niezwykle przyjemny moteczek, więc jeśli macie okazję, chcielibyście spróbować, to zdecydowanie polecam Sesja Imperial. Kolejna. Moi drodzy, co my tu mamy? O, może przejdziemy teraz z tej strony dla odmiany. Tu jest taki moteczek z firmy Rooster. Tutaj jest w Anglii ta firma. I co my tu mamy? 75% suri alpaka, 25% jedwab.
Mamy tutaj 50-gramowy moteczek 420 metrów, czyli 210 w 25 gramach, standardowa długość. To jest też niesamowicie mięciutkie. Uwielbiam, uwielbiam. Niedługo mam nadzieję użyć ją do czegoś. Jest cudowna. Jest naprawdę cudowna. Pozwólcie, że wyciągnę niteczkę. Tutaj ten włos jest zdecydowanie dłuższy niż poprzednio pokazywanych. No. O, widzicie? Jest on zdecydowanie dłuższy. Jest go dość sporo. Spróbujmy teraz na ciemnym podkładzie. Byście zobaczyli, jak to wygląda. O, będzie tego halo dość sporo. Są pojedyncze, dłuższe też nitki. I mówię, to jest cudowna chmurka, naprawdę przyjemna. Piękny daje efekt. Nie wiem, jak go możecie zamówić do Polski. U nas w firmie w UK Laughing Hands sprzedaje ich włóczki. Na razie ta jest akurat niedostępna, ale można kupić bezpośrednio w firmie Rooster Yarns, ale wtedy jest to... Trzeba mieć u nich konto jako dystrybutor, chociaż wcale nie trzeba dystrybuować, ale wtedy trzeba zamówić za minimalną kwotę, bodajże 250 funtów, jeśli dobrze pamiętam. Dostajesz tam specjalne zniżki i tak dalej. Ale ja akurat kupiłam ten w firmie Laughing Hands, w sklepie Laughing Hands i poluję od tamtej pory. Były wtedy tylko dostępne niefarbowane, bo to jest naturalny kolor. I naprawdę jedna z większych włóczek, takich alternatyw dla moheru, jakie miałam okazję próbować. I zdecydowanie, jeśli się będą pojawiać, będę je kupować, bo warto je mieć w swoich zapasach. Bardzo podobną włóczkę kupiłam również w Polsce. I jest to mgiełka od Juleczkowni. Mgiełka ma 63% baby alpaki, 30% jedwabiu i 7% merino extra fine. Czyli tutaj różnimy się, tutaj mamy suri alpaka 75%, tu mamy 63% baby alpaki, reszta tutaj jest jedwab, tu natomiast mamy 30% jedwabiu i dodatkowo merino extra fine. W odczuciu, tak w samym motku, ta z Rooster jest zdecydowanie bardziej miękka i delikatna niż ta, co wcale nie znaczy, że ta nie jest miękka i delikatna. Po prostu to jest takie pierwsze moje wrażenie. Ogólnie wyglądają bardzo podobnie. Tutaj też mamy sporo włosa. Jest on dość długi, ale bardzo delikatny. Tak się prezentuje w pojedynczej niteczce. A jeszcze Wam powiem, tutaj mamy 450 metrów w 50 gramach, czyli 225 w 25, czyli tak 15-10 metrów więcej niż w standardowym moherze. I teraz tutaj tak wygląda halo, bardzo podobnie do Rooster. Jest dość widoczne i jest ten włos dłuższy, gdzieniegdzie występują takie naprawdę długie, jak widzicie tutaj, nitki, ale to też jest bardzo przyjemne. Też już robiłam z tego próbkę, mam je już odłożone na konkretny projekt. Świetna, świetna włóczka i jest u Was w Polsce dostępna, natomiast tu w Anglii są inne alternatywy, jak chociażby Rooster Yarns z bardzo podobnym składem. Jednak mówię, Rooster jest delikatniejsza w moim takim subiektywnym odczuciu. Mamy to. Kolejna rzecz. Znany Wam na pewno, albo przynajmniej części z Was, We Are Knitters, Touch Me Mohair. Uwielbiam tą włóczkę, ale najpierw może tak, 54% baby alpaka, 24% jedwab, 22% super kit mohair, czyli tutaj mamy mohair, ale jest to tylko 22%, w większości mamy tutaj alpakę jednak, dlatego ten mohair, będę go nazwać mohairem, ponieważ nawet w nazwie jest Touch Me Mohair, jest bardzo delikatny, bardzo przyjemny i większość osób, które znam, które nie tolerują standardowego mohairu, jak najbardziej tolerują ten, także wart polecenia. No niestety, jest on niedostępny od dłuższego czasu na stronie. Bardzo, bardzo jestem z tego powodu niezadowolona. Tam chyba jest jeden czy może dwa kolory dostępne i ja cały czas poluję, ponieważ ja bardzo, bardzo bym chciała mieć zapasy tego, ponieważ już mam jeden udział z tego zrobiony, no i jest wspaniały, jest cudowny.
Tutaj mamy, kochani, 100-gramowy motek, 50-gramowy motek, przepraszam, czyli od razu jest to większy niż standardowo, dlatego też cena może się wydawać wyższa. U mnie to jest chyba, jak ja wchodzę na stronę, około 10 funtów za moteczek, czyli wychodzi tak naprawdę około 5 za moteczek, ponieważ tu mamy podwójną wagę tego motka. I mamy w 50 gramach 400 metrów, czyli w 25 gramach 200, czyli około 10 metrów mniej niż w standardowym moherze. Nieduża różnica. Jeśli chodzi o niteczkę, bardzo pojedyncza niteczka prezentuje się w ten sposób. Dość równomiernie ułożone są te włoski na bazie. Nie są bardzo długie, dość gęste, bardzo przyjemne, tak jak mówiłam, w dotyku, pomimo ilości tego moheru, ale mówię, jest to bardzo niewielka ilość, a praktycznie niewyczuwalna. Proszę, tak wygląda na ciemnym tle. Jak widzicie, włosa jest sporo. Bardzo, bardzo fajny, jeżeli tylko macie możliwość. Ja na przykład przeszukuję często Vinted w poszukiwaniu, bo niektórzy odsprzedają i to jest naprawdę tak dobry moher, że ja każdej ilości zakupię. Tyle, że jeśli chodzi o kolory, tam pamiętam, jak ostatnio patrzyłam na stronie We Are Knitters, był tylko taki mocny żółty. No to nie wchodzi w grę. Gdyby to był musztardowy czy kurkumowy, to tak, ale tam akurat był jakiś taki mocny żółty, którego na pewno bym do niczego nie użyła, więc się powstrzymałam z zakupami. Tu mi został jeden ostatni moteczek i tak sobie go trzymam i pilnuję. Może gdzieś znajdę na Vinted na przykład w tym kolorze. To jest kolor, mam tutaj, naturalny, natural. Więc może uda mi się na przykład dokupić jeszcze z 1-2 moteczki gdzieś od kogoś, dlatego trzymam. Kolejna włóczka, która również zawiera moher, ale w mniejszej ilości, to jest włóczka Manada od Pascuali. Te dwie włóczki, We Are Knitters i tą Manadę, ja również uwzględnię, ponieważ planuję zrobić film o moherach, tych, które znam, próbowałam i polecam lub nie polecam, więc je również tam uwzględnię, więc będą one pokazane zarówno w tym jako zamienniki moheru, jak i w tym moherowym. Z tego względu, że to są naprawdę tak delikatne i przyjemne mohery z mniejszą niż normalnie zawartością, bo standardowo mohery, takie kitsilki, idą od 60 w górę bodajże, jeśli chodzi o rozłożenie procentowe moheru do innych włókien, na przykład jedwabiu i tak dalej. Tutaj na przykład w tym mamy więcej niż w We Are Knitters. Tu mamy 45% moheru Super Kit, 25% jedwabiu, 15% Virgin Merino Wool i 15% jaka. Myślę, że ten jak robi robotę. To jest bardzo, bardzo delikatna włóczka, bardzo przyjemna. Naprawdę ciężko mi uwierzyć, że kogoś by to mogło gryźć, ale wiadomo, każdy ma inne odczucia i inną tolerancję. Tutaj tak wygląda pojedyncza niteczka. Sporo włoska, bardzo fajny, nie za długi. Pokażę Wam go też w ten sposób. Mam nadzieję, że to się coś wyostrza i widzicie to halo. Także jest ono widoczne. Tutaj mamy, już Wam mówię, długość 200 metrów w 25 gramach, czyli tak jak We Are Knitters. Ja bardzo, bardzo polubiłam się z tym. Robiłam już kilka próbek. Ja to dostałam w ramach współpracy od Pascuali, właśnie jeden taki moteczek do wypróbowania wraz z innymi. I na pewno będę kupować tą włóczkę. Myślę, że niedługo zrobię jakieś zakupy u Kasi w Międzydrutami. Oczywiście Kasia nie wysyła do Anglii, ale mogę sobie tam u chrzestnej przytrzymać i jak przyjadę do Polski albo moja chrzestna będzie przylatywać, to by mi wzięła, ale na pewno będę zamawiała tą Manadę, bo to jest naprawdę przyjemna włóczka. I myślę, że dla osób, które szukają zamiennika moheru, warto wypróbować nawet jeden moteczek. Zrobić sobie jakiś szaliczek albo rękawiczki i zobaczyć, jak tam nasza tolerancja wygląda. Luna, nie traf mi fotela. Także kolejna propozycja Manada. Gdzie idziemy dalej? Gdzie idziemy dalej, kochani? Może przejdźmy teraz do Holzgarna. I pierwszą taką propozycją będzie Titicaca. Holzgarn Titicaca. No, wyostrzamy się.
no powiedzmy, że się wyostrzyło. Tutaj mamy 100% pure alpaki. W 50 gramach mamy 400 metrów, czyli 200 metrów w 25 gramach, 10 średnio metrów mniej niż w standardowym moherze. I teraz tak, tutaj nie ma aż takiego włosa, nie ma aż takiego halo, jakie normalnie tworzy moher. To jest jednak alpaka, nie suri i tak dalej, więc tego włosa jest mniej, gdzie niegdzie ma takie pojedyncze, bardzo długie włosy. Zdarzają się one. Ma puszek taki delikatny, zaraz Wam bliżej pokażę. Jest fajnie skręcona. Świetne rozwiązanie jako nitka dodatkowa dla wszystkich, którzy nie chcą mieć dużego halo, nie chcą mieć dużego włosa, takiego gęstego, ale chcieliby delikatności, właśnie takiej dodatkowej nitki. Świetna alternatywa i ja to teraz przerabiam w jednym sweterku i świetnie to wygląda. Tutaj mam podwójną nitkę w tym kolorze do żakardu, natomiast pojedynczą w ciemnym kolorze wraz z alpaką Silk z Dropsa, która już jest niedostępna w sprzedaży, więc nawet nie będę o niej opowiadać. Całkiem fajnie się to prezentuje. Jest cieniutka, jest delikatna, ma delikatny włosek, ale na pewno nie taki jak w moherze. Uznałam jednak, że spokojnie mogę ją do tego zestawienia dołożyć, ponieważ jednak ma troszkę włoska i może udawać moher. Zobaczmy pojedynczą niteczkę. Tu zobaczycie już to skręcenie. I tu mamy w 100% alpakę. Tu nie ma żadnego rdzenia, na którym byłby puszek, włosek. Ale jak widzicie, jest dość mocno skręcona i ten włosek się pojawia. Natomiast jest on bardzo delikatny. O, widzicie? Wystaje gdzieniegdzie takie większe włosy. Myślę, że też jest to ciekawa alternatywa. Tutaj mamy, mówiłam Wam już, tak, 400 metrów w 50 gramach, więc motki 50-gramowe, spokojnie 3 takie motki. W moim wypadku ja przeważnie celuję w długość 1000-1200 na swetry w moim rozmiarze, czyli takie SM albo M, zależy co robię, ale przeważnie tak do 1200 metrów mi schodzi lub mniej. Także 3 takie moteczki, one nie są jakoś bardzo drogie. Ja zamawiałam bezpośrednio w firmie Holst Garn. Myślę, że w Polsce są one dostępne również w naszych polskich sklepach, więc musielibyście się rozejrzeć. Jest delikatna, jest fajna i jednak tu jest 100% alpaki. Więc jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy na alpakę, no to może być ciężko. Trzeba by wypróbować. Ja osobiście jestem jak najbardziej na tak. Kolejna z tej samej firmy, czyli z firmy Holst Garn, to jest włóczka Lucia. Tak się prezentuje. Lucy mamy 42% baby alpaki, 35% jedwabiu i 13% fine merino wool i 10% jaka. No i to jest cudeńko, to jest bardzo przyjemne. Niezwykle wręcz przyjemne. Ja uwielbiam. Zamówiłam ją na próbę oczywiście w pełnej ilości motków, bo wiedziałam, że będzie mi pasować już po samym składzie. Tutaj mamy 200 metrów w 25 gramach, czyli zbliżona długość do standardowych moherów, niezwykle przyjemna. Tu jeśli chodzi o kolor, widzicie, jest w miarę jednolity, przebija troszkę jaśniejsza baza jedwabna. Jednak akurat przy tym kolorze się to specjalnie nie rzuca w oczy. Nie jestem pewna, jakby to było w takich motkach o bardziej intensywnych kolorach, czy to by nie przebijało bardziej. To już Wam pokażę pojedynczą niteczkę. Tak się fajnie wcześniej fokusowało, a teraz coś odmawia posłuszeństwa. Dobra, spróbujmy się oddalić i przybliżyć. O, może trochę lepiej teraz. O, tak to wygląda. Całkiem równomiernie opleciona, raczej krótszy włos niż dłuższy. I na ciemnym tle wygląda to w ten sposób. Gdzie bardziej jest to puszek niż typowy włos. Bardzo, bardzo fajna, polecam. I tu też to są motki 25-gramowe i powiem Wam, że cena jest dość wysoka. Ja nie pamiętam dokładnie, bo ja to zresztą na promocji kupowałam, ale jest to dość wysoka cena. Natomiast jeśli chodzi o skład,
No mówię, Baby Alpaka, jedwab, mulberry, merino wool i jak. Naprawdę fajny skład i myślę, że będzie warta swojej ceny. Myślę, że tak, bo to jest niesamowita kaczuszka, kociak i nie wiem co jeszcze do miziania, także zdecydowanie warta polecenia. Teraz może coś, co może być troszkę kontrowersyjne, bo nie jest to taki idealny zamiennik moheru, jeśli chodzi o grubość, ponieważ jest to alpaka silk od Dropsa, na pewno Wam znana. I tutaj mamy, moi drodzy, już Wam mówię dokładnie, bo nie pamiętam, w 25 gramach 140 metrów, czyli zdecydowanie mniej niż w standardowym moherze, o około 70 metrów mniej, więc jest to grubsza nitka. Ale co ja planuję z nią zrobić, to połączyć nie tyle tak jak moher często łączymy z grubością fingering, czyli 400 metrów w 100 gramach. Ja myślę o połączeniu jej z taką włóczką lace, jak na przykład West Yorkshire Spinners Exquisite, gdzie jest 800 metrów w 100 gramach. Jest, znaczy, nie jest już dostępna chyba, więc nie będę o niej wspominać, ale Cool Wool Lace z Lana Grossa, tam jest bodajże 400 metrów w 50 gramach. Wiem, że Isaiah też ma takie włóczki, które są, jest ich zdecydowanie więcej w 100 gramach niż 400. Nie takie fingering, tylko takie bardzo light fingering, albo nawet typowo już lace, podchodzące właśnie pod 800 metrów w 100 gramach. I myślę, że w połączeniu z tą alpaką też by się to fajnie sprawdziło i mogłoby nam dać spokojnie próbkę w okolicach 21 oczek na 10 cm, ale to dopiero będę testować. Jeśli chodzi o skład, 77% alpaki, 23% i jedwabiu. Bardzo dobry skład, naturalny, bardzo przyjemny, aczkolwiek to nie jest baby alpaka, to nie jest suri alpaka, w każdym razie nie jest to w ten sposób opisane, więc ja przyjmuję, że to jest alpaka, tak jak napisali alpaka. Nie suri, nie baby alpaka. Pojedyncza niteczka, podejrzewam, że większość z Was zna tą włóczkę jednak. Może nie wszyscy, więc pokażę. O, jest tego włosa naprawdę sporo. Jest on dłuższy, krótszy, nierównomierny, ale nie na zasadzie nierównomiernie rozłożony, tylko czasem są krótsze, czasem dłuższe. W udziergu wygląda to całkiem fajnie. Ja bardzo lubię tą włóczkę. Na ciemnym tle prezentuje się to w ten sposób. Czyli jest sporo halo, naprawdę sporo. Dla tych, którzy lubią ten efekt włochatości, jak najbardziej godny polecenia. Zastanawiałam się, czy dodać to do tego zestawienia, ponieważ jest tu jednak zdecydowanie mniej metrów niż w standardowym moherze. I jednak mówię, są opcje, przy których można by to wykorzystać. Tak samo jeśli chodzi o chmurkowe swetry, które się robi z podwójnej na przykład nitki moheru, można by, podejrzewam, uzyskać bardzo podobny efekt pracując na tej włóczce z pojedynczą nitką. Jest to też dość tania włóczka. Czuć alpakę, więc dla osób wrażliwych na alpakę trzeba by to najpierw wypróbować, ale ja osobiście bardzo lubię tą włóczkę. Zarówno w pojedynczą nitkę, podwójną, jak i jako dodatek. Także uznałam, że dodam ją do tego zestawienia, ponieważ sama jej używam. I na koniec mam dla Was ostatnią firmę. Włóczka, która dziś przyszła i jeszcze jej nigdy nie próbowałam, za to już ją wymacałam i bardzo mi się podoba. To jest Seta Suri od Lana Grossa. Tutaj mamy, kochani, taki piękny kolorek, bo ja ją kupiłam w tym kolorze specjalnie dla połączenia z włóczką Como, ale o tym w innym vlogu. Tu mamy 25 gram, 212 metrów, czyli bardzo standardowy metraż, jeśli chodzi o mohery i ich zamienniki. Mamy tutaj tak, 69% suri alpaka, 31% jedwabiu. I tyle. Nie jest napisane, czy jest to mulberry silk, czy zwykły jedwab. Jest tylko napisane jedwabiu, więc nie chcę Wam tutaj dodatkowych informacji nieprawdziwych podawać, więc czytam tak, jak jest na metce. Bardzo przyjemna. Ma dłuższe włoski i one tak fajnie nie tyle podgryzają, co czuć, że są gdzieniegdzie te dłuższe włoski, ale jest niezwykle przyjemna. Farbowanie wygląda całkiem nieźle, aczkolwiek sam włos różni się od bazy
ale to jest właśnie standard, jeśli chodzi o takie włóczki, które mają w bazie jedwab, ponieważ on się farbuje w inny sposób. No, łapiemy ostrość i tracimy ostrość. Dobrze, myślę, że na tyle musi wystarczyć. Jak widzicie, jest tego włoska troszkę. No bardzo to jest przyjemne i myślę, że będę zadowolona, ale mówię, przyszło to dzisiaj rano, więc nie byłam w stanie jeszcze wypróbować. Tak się prezentuje halo, więc i jest ten włosek, jest on dość krótki, gdzieniegdzie wystają te dłuższe, co jest standardem, jeśli chodzi o alpakę. Mówię, w dotyku jest bardzo przyjemny, nie mogę się doczekać, kiedy zacznę robić, a będzie to już niedługo. Także myślę, że jest to jedna z ciekawych propozycji jako zastępstwo dla moheru, naturalny skład, całkowicie naturalny skład. No i mówię, ten kolor bardzo mi się podoba. On był opisany jako chyba szara zieleń i faktycznie taki jest. Także myślę, że fajnie to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie w połączeniu z moim Como, które jest bardziej taki jasny, szałwiowy, ale zobaczymy. Myślę, że będzie fajnie. I ostatnia propozycja, jedna chyba z moich ulubionych, to też jest firma Lana Grossa i to jest włóczka Sofio. Ja już miałam okazję z niej korzystać. Jest przecudnie miękka, delikatna, leciutka, ale dobra, przejdźmy do konkretów. Tutaj mamy, kochani, 60% Merino Superfine Virgin Wool, 30% bawełny bio i 10% kaszmiru. Czyli tutaj, moi drodzy, nie mamy jedwabiu. Nie ma jedwabiu, farbowanie jest dość równomierne, choć oczywiście ten rdzeń, też tutaj na wideo raczej nie będzie tego widać, ale ogólnie, jak widzicie, jest dość równomiernie, choć przy bliższym takim spojrzeniu widać, że ten rdzeń jest taki bardziej, jest jaśniejszy, bardziej wpada w taką bardzo ciemną grafitową szarość, natomiast włos jest sam w sobie czarny. Nie jest to może najlepszy kolor do pokazywania, ale akurat taki mam. Tak to się prezentuje. Próbujemy łapać ostrość i nic nam z tego nie wychodzi. No nic, nie zawsze kamera chce współpracować, chociaż na początku w miarę dobrze to szło. Ale ogólnie możecie zobaczyć, że tu mamy po raz kolejny bardziej puch niż włos i jako taki. Jednak jak najbardziej może nam to zastępować moher. Już Wam powiem, ile tu jest. To dojdę do tego. Tu mamy 215 metrów w 25 gramach, czyli taka standardowa długość. No i teraz spróbuję może na jasnym tle, ciemnym przy czarnej. Jak to się... Mam nadzieję, że coś tu widzicie. Jest puch, a nie długi włos. Ale jest to bardzo, bardzo delikatna i bardzo przyjemna włóczka. Godna polecenia. Spróbujcie sobie. Ja będę ją dodawać do włóczki cekinowej, z której będę sobie robiła chustę. I już ją wcześniej używałam, jest naprawdę świetna. Bardzo, bardzo ją polecam. Także mam nadzieję, że to zestawienie jakoś Wam pomogło i może zdecydujecie się wypróbować któreś z tych włóczek. Jeśli chodzi o moje ulubione z tego całego zestawienia, to będzie to włóczka Sofio, będzie to włóczka Lucia, Rooster i Manada. To są 4 moje ulubione z tych wszystkich, które Wam pokazałam. Nie znaczy to, że innych nie lubię, inne też bardzo lubię, ale po te sięgnęłabym najpierw. Tyle, że tak. Teraz tak jak patrzę na We Are Knitters i patrzę na sesję, to też mnie do nich ciągnie i tak naprawdę warto by było wypróbować każdą z nich i zdecydować, jaki efekt nam najbardziej odpowiada. Niestety nie ma chyba takiego sklepu, w którym weszlibyśmy i pomacalibyśmy wszystkie z tych włóczek. Niestety to jest raczej nierealne, ale myślę, że to zestawienie pozwoli Wam troszkę bardziej zapoznać się z takimi zamiennikami. Tych zamienników jest na rynku dużo więcej.
Ja znam też inne włóczki i też ich używałam, natomiast nie mam ich tutaj dla Was do pokazania, więc uznałam, że nie będę przeciągać tego filmu pokazując i mówiąc o czymś, czego nie mogę fizycznie Wam pokazać, więc jeśli w międzyczasie będę poznawać inne zamienniki, inne włóczki, to na pewno będę je, że tak powiem, odkładać i jak zbierze nam się jakaś ilość, będę mogła taki kolejny filmik zrobić. Na chwilę obecną to są włóczki, które polecam jako zamienniki moheru. Zrobię też filmik o moherach i również będę się skupiać na tych, które mam fizycznie dostępne w domu, które mogę Wam tutaj pokazać z bliska i o nich opowiedzieć. I na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam do czegoś się ten filmik przyda. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie koniecznie w komentarzach, na pewno na wszystkie odpowiem. A ja już teraz dziękuję Wam, że tu byliście. Do zobaczenia. Pa!